Cisza, spokój. Słychać tylko dźwięki natury w tym pięknym lesie. Ewentualnie słychać jeszcze dźwięki z wykrywacza, bo przyjechałem dzisiaj na poszukiwania. Już wam pokazuję, co tutaj znalazłem jako pierwszy przedmiot na dzisiaj. A witam was wszystkich na kanale Przygody Starskiego i zapraszam do dzisiejszej przygody. Zaczynamy. W tym dołku kryje się przedmiot, który już widziałem. Leżał sobie na dnie. A tym przedmiotem jest moneta. Wow, jaki świetny stan. Moneta o nominale 2 kopiejek carskich z 1904 roku. Świetnie zachowana. Widać orła dwugłowego. A tutaj jeszcze lepiej wygląda. Pierwszy fant na dzisiaj. I lecimy tą drogą dalej. Szukam dzisiaj tylko i wyłącznie wzdłuż dróg. Będę sprawdzał, co mogło zostać zgubione, wypaść z kieszeni, z sakiewki może. Właśnie wykopałem kolejną rzecz, kolejny przedmiot. Już widzę, że jest to moneta. Leżała bardzo płytko, dosłownie 5 cm pod powierzchnią i obawiam się, że to będzie współczesna moneta. Współcześniobiegowa. 99 rocznik. Moneta 2 groszy polskich, czyli moneta obiegowa. Nie odszedłem zbyt daleko i był kolejny sygnał. Jest moneta i znowu moneta współczesna. 10 groszy. - 2007 rocznik. Sygnał mocno żelazny, aż wykrywacz krzyczał, żeby odsunąć dalej cewkę, bo przedmiot jest spory i żelazny. No i jest. Kłódka zamknięta, nawet zatrzaśnięta jest. Nie wiem, jak może być stara. Może jakiś znawca kłódek się wypowie, napisze w komentarzu i po takim kształcie kłódki będzie wiedział, czy to jest PRL, czy jakaś starsza kłódka. A na jaki to jest kluczyk, to nawet nie wiem, nie pokażę. Kawał żelastwa będę dźwigał. Chyba trafiłem na jakiś śmietnik, bo tutaj była jeszcze ta kłódka i teraz jest tu olbrzymi sygnał, gdzie cewka jest wysoko i pokazuje mi ID, słyszę dźwięk. Tam jeszcze leży gumowiec i felga od roweru. 20 metrów dalej od tamtego dużego sygnału jest kolejny przedmiot świadczący o tym, że naprawdę to jest rower. Gdzieś spoczywa stelaż od starego siodełka. Jeszcze taki na sprężynach jest. I tutaj jest prawdopodobnie skórzane siodło. Wierzchnia część tego siodła wykonana ze skóry. Ktoś jeszcze tutaj reanimował na drut. Widocznie siodło odpadało. No, świetny taki artefakt. No nie wierzę.
Ta rama jednak nie była zakopana tam, tylko tutaj spoczywa. Powyginana, tutaj pęknięta. Rama jeszcze jest z widelcem dookoła. Jeszcze parę kroków tutaj zrobię, trochę się pokręcę i skompletuję cały rower. Pod drzewem był sygnał, a jak pod drzewem, to można byłoby się spodziewać obrączki. Jest obrączka czerwona, czerwony kolor, numer 4287, PL 0104 i tutaj 09 z tej strony. Jakaś niezbyt stara, została po ptaku, który ją nosił na swojej łapce. A na tym drzewku skończyła swój żywot ta ptaszyna. No i git. Zabieramy. W dołku był przedmiot dający sygnał OID, identycznym jak popularne polmosy, czyli nakrętki od wódki. 67, 69 pokazywało. No ale, że ja w lesie kopię wszystko, to wykopałem. Jest moneta, a tą monetą jest, no nie będzie żadnego efektu wow, bo jest to 5 groszy z PRL-u. Już nawet się kruszy tutaj na krawędziach. Od tej strony nawet nie rozczytam, który to rocznik, no ale to nieistotne. Moneta zidentyfikowana, 5 groszy. Strzeliłem sobie teraz krótką przerwę na jedzenie, bo tak naprawdę to od rana nic nie jadłem, nie miałem czasu. Wykopałem dołek, kilka suchych patyków i kiełbasa się piecze. Kiełbasę numer 1 już wcinam w bułce. Później ten domek cały zasypię mokrym piaskiem, bo w nocy deszcz padał i nawet śladu nie będzie. Smacznego. Dołek z popiołem zasypany, po ognisku nie ma śladu, a ja lecę dalej w którąś z tych dróg i szukam kolejnych przedmiotów. Mam tutaj jakiś sygnał. Jak ja lubię tak rozpakowywać powoli. I jest później jakaś niespodzianka. Albo pozytywna, albo negatywna. W tym przypadku jest to ptasia obrączka. Taka ta stara, cała metalowa. Jednakże jest mocno zgnieciona na płasko. Udało się trafić kolejny pieniądz z drogi. Około 10 cm pod powierzchnią ziemi leży taki krążek. Ale co to jest? Ło.
Tego nie wiedzą nawet najstarsi Indianie. Idealnie 59 na wyświetlaczu. To musi być moneta. Kurka wodna. Krążek to na pewno krążek. Strzał na piątkę. Ładnie zachowana 5 złotówka. Pozdrawiam 84 roczniki. Polska Rzeczpospolita Ludowa. Orzełek bez korony. 5 zł. Jakieś odznaczenie. Odczepiło się. Tutaj powinna być jakaś igła pewnie przyczepiana do ubrania. Nie wiem, co tu jest napisane. Coś po rosyjsku w cyrylicy. No, takie coś o. Na drodze. Jeden grosik. Na szczęście. Może jeszcze coś się uda wyrwać. 2011 rocznik. Pozdrawiam. ID 37. I sprawdźmy, co ja wykopałem. O, kawałek blaszki. Wnętrzności od harmonijki. Bardzo ładny sygnał, chociaż przybija trochę mi na żelazo. Ta Menel ring na szyjce od butelki. Oczywiście po gorzale. 60, 61. Na środku leśnej drogi. Pachnie mi to monetą i oby tak było. No i co, nie jest to moneta jednak. To jest ołów, a dokładnie kojarzy mi się to z nabojem na dziki. Tak jakby trafił w drzewo i się strasznie odkształcił. Ale nie mam pewności. Na pewno jest to ołowiane, ciężkie. A czy jest to breneka na dziki, to nie wiem. Ostatnia prosta i wychodzę z lasu. Wsiadam do samochodu, jadę do domu odpocząć, bo narobiłem dzisiaj sporo kilometrów, czuję to w nogach. I żegnam się z Wami w dzisiejszym odcinku i zapraszam do następnego odcinka. A jeśli Wam się podobały moje dzisiejsze przygody, to możecie mnie nagrodzić w jakiś sposób, jaki uważacie. Like, komentarz albo subskrypcja. Serdecznie z góry dziękuję i do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!